Cześć, witajcie. Jak widzicie, w nocy troszkę popadało. Nadal troszkę tak pada, delikatny taki właśnie mrzawka jest. No i po takich deszczach, jak na przykład długo nie było deszczu, to ja sobie oceniam po prostu siłę deszczu po tym, jak mi się zapełniają zbiorniki. I tym razem deszcz nie był za mocny, ale jak widzicie, jeden dzień wystarczył, żeby mi zapełnić zbiornik w 25%, co jest bardzo pozytywne. Tu też, jak zauważycie, widziałem w sklepach na przykład, że są zestawy do podłączania pod rurkę, która potem idzie do zbiornika, i to mi się wydaje jest nieekonomiczne z tego względu, że to powoduje, że nie jest wykorzystywana cała przepustowość, że tak powiem, rury dachu, tylko jakaś tam znikoma część tej wody spływa do zbiornika. Także moim zdaniem najlepiej jest, jeżeli jest podłączona taka rura cała pod zbiornik, tak jak to jest u mnie. Jak widzicie, tutaj filtr, by mu się przydała jakaś wymiana, jakaś stara koszulka nowa, a tą po prostu wyrzucić. No także w każdym bądź razie potem sobie ta woda ścieka, ale też jest inna opcja, że z tego zbiornika wtedy przewiercić i zrobić odprowadzenie dla wody. Akurat w moim przypadku to nie ma znaczenia, bo ten nadmiar wody sobie tutaj ścieka do tego właśnie ujścia kanalizacyjnego i też nie zauważyłem tutaj jakichś efektów, żeby mi to wpływało na czystość zbiornika czy w inny sposób. Natomiast sąsiad ma właśnie zrobione, że tutaj ma gdzieś na tej wysokości przewierconą dziurkę i wkleił właśnie taki kawałek rurki i nadmiar wody sobie po prostu wtedy wycieka. Jak mówiłem, tu jest plan na dodatkowe 2 zbiorniki, jako że tu jest druga część dachu. No, dach jest dwuspadowy, zbiornik jest podłączony właśnie pod frontową część dachu. Tutaj natomiast bym mógł wykorzystać właśnie te 2 ujścia, jak tutaj widać na załączonym obrazku. Wtedy woda z całej powierzchni dachu by się zbierała do zbiorników, no ale to taki w mojej głowie powstało plan. No jak wiadomo, nigdy nie miałem takiej sytuacji, że po prostu wody zabrakło na tak długi okres czasu i trzeba sobie z tym radzić. Jeżeli woda po prostu się kończy, no to trzeba przedsięwziąć jakieś dodatkowe środki. Tylko się właśnie zastanawiam, czy lepiej zakupić zbiornik, który jest droższy, czarny, a czy też wykorzystać białe, które można dostać stosunkowo tanio. A tu, jak widzicie, jest połowa prawie, no 330 litrów się nazbierało przez noc. Ponoć ma popadać jeszcze 2 dni, także myślę, że tej wody nazbiera się więcej, przynajmniej mam taką nadzieję. No ale w tym momencie, jak widzę, że tutaj już jest prawie full, no to wtedy ja sobie przelewam tą wodę do zbiornika, do szklarni. Tu też jedna z osób pytała, czy ja mam glony tutaj. Zobaczymy, jak wygląda woda. Jak widzicie, woda jest dosyć przejrzysta, moim zdaniem. Chociaż mój kolega twierdzi, że w każdym środowisku wodnym są jakieś glony, że jest to po prostu nieuniknione. Także wydaje mi się, że pomimo tej osłony na pewno tam jakieś mikroorganizmy sobie żyją. No to jest ziemia. U nas życie jest wszędzie, nawet w kraterach wulkanów, nawet gdzieś tam na Antarktydzie, gdzie temperatury sięgają prawie -70 stopni. Także życie sobie zawsze da radę.